Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Photomix. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać efekt wyblakłego, czarno-białego zdjęcia za pomocą Lightrooma. Inspiracją do stworzenia tego tutorialu był album analogowy Taylor Swift pod tytułem Folklore. Ten styl jest coraz bardziej popularny wśród par młodych, które chcą dodać troszeczkę nostalgii do swoich zdjęć. Dlatego rozwija się to coraz szybciej i coraz więcej osób chce właśnie uzyskać taki efekt. Dlatego wychodzę naprzeciw i z moim tutorialem będziecie mogli stworzyć już bardzo fajne, nowoczesne fotografie i wyjść naprzeciw dzisiejszej modzie. Na samym początku, zanim jeszcze wejdziemy do Lightrooma, spójrzcie właśnie na album zdjęcia, właściwie z albumu Folklore, który charakteryzuje się, jak widzicie, głębokimi czerniami i miękkimi szarościami, tworząc wyblakły, praktycznie niemal filmowy wygląd. W cieniach możecie dostrzec subtelne przejścia tonalne, które nadają zdjęciom romantyczny i melancholijny nastrój. Taki styl idealnie komponuje się z naturalnym światłem i prostymi kompozycjami, co podkreśla emocje i autentyczność chwili. Dodatkowo na samym końcu, oprócz samego Lightrooma, gdzie możecie z tego sobie zrobić preset, przejdziemy do Photoshopa i jeszcze pokażę Wam, jak wykorzystać tekstury, aby dodać jeszcze bardziej takiego efektu kliszy filmowej. Dlatego zachęcam do obejrzenia właśnie do końca tego tutorialu, bo będzie praktycznie, można powiedzieć, cały czas wiedza wkładana i wiedza, która będzie dotyczyła tego samego efektu. Także oprócz tego, że krok po kroku pokażę w Lightroomie, jak zrobić ten efekt, to jeszcze, jak wspomniałem, na końcu będzie Photoshop, gdzie dopieścimy delikatnie i szybko to całe zdjęcie. Nie przedłużając, oczywiście jeszcze, bo zapomniałem, jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach. I wskakujemy do Lightrooma i pokazuję Wam, jak wykonać ten fantastyczny efekt. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Całą pracę na edycji w Lightroomie, jeżeli ktoś jest początkującym, zaczynamy od przejścia tutaj na górze do zakładki Develop i pojawią nam się tutaj wszystkie opcje, które będziemy mogli używać edytując zdjęcie. A żeby na początku, jak zawsze, zedytować, to przechodzę do sekcji Basic i tutaj podstawowe rzeczy, jak już powiedziałem, można zrobić, które wpłyną później na kolejne kroki, jakie będziemy wykonywali. I pierwszą rzeczą, ponieważ ma być to zdjęcie czarno-białe, to najprostszym krokiem właściwie, który zrobimy, jest wciśnięcie tutaj właśnie opcji czarno-białe, pyk, mamy już czarno-białe i możemy dalej edytować to zdjęcie. Delikatnie można podnieść ekspozycję, naprawdę tutaj nie szaleć, około 0,10, ja tutaj dałem 14, może dam 0,10, żeby równiuśko było, chociaż można dać ciut więcej. Pozostanę przy moim 14. Kontrast natomiast tak samo jak to było w przypadku ekspozycji, tylko nie 0,10, a na plus 10 damy troszeczkę więcej kontrastu. On, tak jak w tych zdjęciach widzieliście i jak mówiłem, będzie dobrze działał. Highlighty tutaj podniesiemy i to dosyć mocno do około 30.
Cienie także na 30. Biele damy na 10. Natomiast czernie zmniejszymy o 10, żeby zdjęcie było takie, można powiedzieć, bardziej kontrastowe i ekspresyjne. Tekstura 10 na plusik, clarity natomiast, ponieważ ma być lekko to zdjęcie takie rozmyte, damy minus 10. Jak widzicie, wprowadziło to delikatnie takie właśnie rozmycie. Jeszcze nie jest to w pełni, ale jest początkiem tego, co trzeba zrobić. Dehaze, a możemy tutaj dać z 5 na plusie i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o sekcję Basic. Jak zobaczycie, tak przed, tak po, czyli rozjaśnione te najbardziej jasne partie, żeby delikatnie gubiły szczegóły i reszta fajnie wyrównana. Ok, zamykam i przechodzimy do krzywych. Tutaj na krzywej punktów, czyli point curve, pierwszy nasz punkt i tutaj mamy wejście na 0, wyjście na 25 i już patrzcie, mamy pięknie wyszarzone te nasze zdjęcie, już ten kontrast jest zdjęty, ale dobrze by było to jeszcze troszeczkę podciągnąć, bo jak widzicie, zmieniło to całkowicie wygląd i odbiór tego całego zdjęcia. Ja tutaj pokażę Wam, żeby już nie machać tą krzywą i tymi punktami. Następny punkt będzie w wejściu 60, w wyjściu 62 i później jeszcze wrzucimy w wejściu 149 na przykład i w wyjściu, a niech będzie 148. O! I zobaczcie, co nam dała ta krzywa. Ładnie z takiego dosyć kontrastowego zdjęcia zrobiliśmy już delikatne, czarno-białe zdjęcie, które jeszcze bardziej wpasowuje się właśnie w ten dawny styl tych dawnych zdjęć z klisz. Ok, czyli zamykamy. Następnie z krzywych przechodzimy do detali i tutaj mamy redukcję szumów. Będziemy to robili delikatnie, żeby jeszcze wygładzić ten obraz, właściwie nie redukując szumu, a wygładzając. Ja to delikatnie przybliżę, żeby to było lepiej widoczne. I luminance damy na 9, natomiast kolor damy na 18. Resztę zostawimy tak jak jest. Jakbyście tego nie widzieli, to właśnie jest tutaj schowane pod tym trójkącikiem i jak go klikniecie, to się będzie to rozwijało. I teraz, jak zobaczycie, mamy delikatnie wygładzone te wszystkie kolorki, naprawdę delikatnie i nie musimy tutaj nic dalej robić, czyli zamykamy detale i przechodzimy do efektów. Jeżeli tu jesteśmy, to naszą pierwszą opcję dajemy na minus 25. Natomiast dalej przechodzimy do wtapiania i tutaj ustawiamy z 50 na 75. Zobaczcie, już nam się też wygładza, ale tak dosyć delikatnie to nasze zdjęcie. I ziarno dajemy na 30, rozmiar na 30 i trzecia opcja na 60. I mamy już ładne ziarno, jeżeli chodzi o całe zdjęcie. Jednak o wiele lepiej zdjęcie wygląda, jeżeli większe ziarno jest w drugim planie, a
te mniejsze ziarno jest na pierwszym planie, czyli teraz najlepszą metodą do tego będzie przejście do naszych masek, czyli do maskowania. Ja tu może to zamknę, żeby nie było to widoczne. Przechodzę do maskowania. Oczywiście tylko najnowsze wersje Lightrooma posiadają te opcje, wcześniejsze wersje tego nie posiadają. I jak powiedziałem, chcę wykorzystać tylko tło, czyli klikam na background. Po chwili zaznacza mi się, jak widzicie, całe tło, natomiast postać pozostaje nienaruszona. No tutaj trochę tłoń w cieniu, ale to już się nie będę bawił, bo nie o to chodzi w tej całej zabawie. Jeżeli, jak widzicie, mamy taki rozjaśniony prostokąt i to są te elementy, które możemy edytować, jeżeli chodzi o naszą maskę, i jest w nich też szum. I tutaj możemy jeszcze sobie dodać tego wszystkiego, czyli tak jak było wcześniej, dajemy opcję na 30, później mamy 30 i 60. Jak zobaczycie, mamy w tej chwili mniejsze ziarno na twarzy, a większe ziarno takie naprawdę już można powiedzieć pseudoanalogowe, bo to nie uzyskamy, choćbyśmy na uszach stanęli, takiego jak było na analogu, ale coś bardzo podobnego już w tej chwili mamy. Jedyne co pozostaje, to właściwie w tej chwili tylko i wyłącznie możemy sobie to zapisać jako preset i mamy preset. Teraz pokażę Wam, jak wykonać jeszcze różne efekty, korzystając z tego i jeszcze w Photoshopa. Wrzucimy to do Photoshopa, czyli klikamy prawym klawiszem myszy, mamy Edit In i wybieramy naszego Photoshopa. Możemy oryginalny, czyli będziemy mieli ten kolorowy, kopię i będziemy działać na tym naszym głównym, czyli robimy Edit. I mamy już nasze zdjęcie otwarte w Photoshopie. Ja tutaj przygotowałem 3 przykładowe tekstury, które można wykorzystać. I wezmę pierwszą, narzędzie Move Tool, łapię, przenoszę na nasze zdjęcie, ustawiam, zwiększam, o proszę bardzo, i teraz zmieniam rodzaj warstwy z normal na screen, czyli ekran, i proszę bardzo, mamy już, o proszę, tak było wcześniej, tak jest teraz, naprawdę fajnie wyglądające zdjęcie już z tym ziarnem, plus jeszcze te zmiany, które towarzyszą podczas dodania tekstury. Oczywiście możemy krycie tutaj zmienić w dowolny sposób. W tej chwili 100 to nawet wystarcza i oczywiście jeżeli chcemy zmienić na przykład ten biały, dobrze by wyglądał na dole, te wypalenie takie, to przekręcamy naszą tutaj warstwę, wrzucamy ją do góry, rozciągamy i proszę bardzo, mamy już w ten sposób to zrobione. Ok, to był pierwszy przykład. Tutaj mówię ciach, Move Tool, przenoszę, puszczam. Ok. Tu już mamy dosyć ładnie i normal na ekran. I ciach, i zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Dam jeszcze trzecią teksturkę, żeby było fajniej. O, ciach, może tą wyłączę. I tutaj screen nie pasuje, ale pasuje multiply. Proszę bardzo, o jeszcze widzę, tu nie dociągnąłem. Jeżeli komuś się nie podoba ten rodzaj krycia, to oczywiście przejeżdżając przez te kolejne opcje można sobie
wybrać odpowiedni dla siebie i ten, który najbardziej nam się podoba. Tutaj miękkie światło daje całkowicie inne możliwości, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie tej fotografii. Dlatego zachęcam do eksperymentowania i kombinowania, jeżeli chodzi właśnie o wykorzystywanie tekstur do swoich zdjęć, bo jest to naprawdę niesamowite, a jest tego masa darmowych w internecie. Można ściągnąć, jak widzicie tutaj film, tekstura filmowa i mamy te wszystkie fajne takie smaczki, jeśli będziemy chcieli właśnie to wykorzystać na swoich zdjęciach. O, proszę bardzo, elegancko wyglądające. Oprócz tych wcześniejszego naszego szumu, jak widzicie, jeszcze mamy właśnie takie nitki tutaj, bo to zawsze podczas siedzenia przy powiększalniku wystarczy, że na kliszy mamy maciupeńki włosek lub cokolwiek innego i to na naszym zdjęciu może wyglądać jak wielki robal czy wielki włos, a to będzie mikroskopijny pruszek, który kiedyś psuł, a teraz dodaje szlachetności dla zdjęcia. Dlatego bawcie się tym i kombinujcie, jeżeli właśnie chodzi o używanie tekstur. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę, wciśnijcie dzwoneczek i będziecie także powiadamiani o reszcie moich filmów, które wrzucę. Oczywiście subskrypcja też mile widziana. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów inspirowanych czy to zdjęciami właśnie takimi jak teraz pokazałem z albumu, czy może jakimiś pracami konkretnych fotografów, napiszcie na dole w komentarzach, to postaram się dalej ten temat pociągnąć i mniej więcej według, jak mi się uda, to różnych osób stworzyć efekt taki, żeby był podobny do tego, co robią inni. Nie będziemy kopiować, po prostu stworzymy coś swojego, podobnego. Dziękuję zatem za obejrzenie, pozdrawiam i do następnego poniedziałku, do następnego tutorialu. Cześć!